początku września oddaliśmy do użytku oddział przedszkolny w naszej szkole. Był to projekt, którego rozpoczęcie miało miejsce w 2019 roku, więc cieszymy się bardzo, że w krótkim czasie udało się dokonać całej procedury związanej z przygotowaniem projektu, no i zakończonej właśnie remontem. To była bardzo ważna dla nas inwestycja, która została zrealizowana przez Urząd Gminy w Sawerowie. Ważna z tego względu, że do tej pory dwa oddziały przedszkolne w naszej szkole zajmowały sale w różnych częściach szkoły. W sali dla 6-latków brak było zaplecza kuchennego, był tylko mały aneks kuchenny. Dzieci przedszkolne korzystały ze wspólnej toalety z dziećmi szkoły, z uczniami klas 1-3 i właśnie z wielu względów były te niedogodności, które dzięki projektowi udało się wyeliminować. Musieliśmy zacząć od wykonania projektu, a więc uzgodnienia tego, co chcemy mieć i co trzeba zapewnić w tej nowej przestrzeni, więc to był etap właśnie taki związany z wykonaniem projektu. No i później, ja już mówię tutaj o tym, co należało do nas niejako, do pracowników naszej szkoły. Później czuwanie nad tym, aby już po wyłonieniu wykonawcy, kiedy przystąpiono do remontu, czuwanie nad tym, aby ten remont przebiegał zgodnie z planem. Wykonawca uzgadniał z nami różne szczegóły dotyczące wyposażenia, rodzaju materiałów, kolorystyki, także to już było po naszej stronie. No i ten ostatni etap, czyli właśnie remont, to też przebiegało w dosyć takich warunkach, może nie dramatycznych, ale pod presją czasu. Udało nam się dzięki temu, że przesunięto nauczanie zdalne w poprzednim roku szkolnym do końca roku szkolnego, do końca czerwca, więc wykorzystaliśmy ten fakt i remont ruszył nieco wcześniej, kiedy wiadomo było, to było na początku czerwca, wiadomo było już wtedy, że dzieci na pewno do szkoły nie wrócą w poprzednim roku szkolnym. No i wtedy zdecydowaliśmy o tym, aby te prace remontowe przyspieszyć, ponieważ nie moglibyśmy pozwolić sobie na to, aby remont w tej części przedszkolnej trwał równolegle z użytkowaniem przez uczniów pozostałej części szkoły. To ze względu na rozmiar tego remontu, jak i ze względu oczywiście na bezpieczeństwo byłoby niemożliwe. Natomiast w momencie, kiedy wiadomo było, że dzieci nie wrócą do szkoły, remont mogliśmy rozpocząć wcześniej. No i końcówka tych prac remontowych była też dosyć dynamiczna i nerwowa, po prostu działaliśmy pod presją czasu, ale na szczęście wszystko udało się zrealizować i zamknąć do końca sierpnia. Na początku września dokonaliśmy stosownych odbiorów technicznych i na początku września, w pierwszych dniach września oddziały przedszkolne ruszyły. W tej chwili oddziały przedszkolne zajmują przestrzeń wydzieloną specjalnie dla nich. Mamy dwa oddziały przedszkolne, dzieci 3-4-letnie oraz dzieci 5-6-letnie. Każda z tych grup ma swoją salę, bardzo dużą, przestronną, gdzie jest miejsce zarówno na zabawy dla dzieci, jak i na naukę. Oprócz tego są toalety, też tylko specjalnie dla tych dzieci przeznaczone. No jest aneks kuchenny, gdzie są przygotowywane posiłki, które dostarcza nam firma cateringowa. Co jest jeszcze bardzo ważne, dzieci z oddziałów przedszkolnych mają osobne wejście do obiektu, co zwłaszcza w tej sytuacji pandemicznej też ma swoje dodatkowe znaczenie. Korzystamy z tak zwanego starego wejścia do szkoły podstawowej.
Dzieci mają swoją przestrzeń korytarzową, mają swoją szatnię, więc jest to taka przestrzeń oddzielona od reszty szkoły. Przez to bezpieczna, funkcjonalna. Bardzo cieszymy się z tego, że ten projekt udało nam się tutaj wspólnie z Urzędem Gminy zrealizować i ukończyć. A jakie były reakcje rodziców? Bardzo pozytywne reakcje rodziców i reakcje dzieci. Dzieci też były zachwycone nową przestrzenią. Rodzice też docenili to, że jest teraz inaczej, jest teraz wygodniej dla ich dzieci, jest bezpieczniej. Także wszyscy jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Ja tutaj zwłaszcza podkreślam tę sprawę bezpieczeństwa. Rzeczywiście teraz te oddziały przedszkolne funkcjonują w takiej sytuacji, jaka powinna być, czyli jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, ta osobna przestrzeń, osobne wejście, bliskość na boiska, bliskość na plac zabaw, wyjście ewentualne dzieci, to wszystko ma swoje znaczenie, jest po prostu bezpiecznie, drzwi z jednej i z drugiej strony są zamknięte, więc ta przestrzeń jest ograniczona dla dzieci. Dzieci po prostu mają bardzo dobre warunki pobytu tutaj w szkole do nauki i zabawy.